Witajcie, szanowni widzowie. Zapraszam Was do świata arbuzów. Już 5 kwietnia będę wysiewała arbuziaki. Mam ich bardzo dużą ilość. Bardzo dużą ilość odmian. Począwszy od arbuzów tak powszechnie znanych. Pasiasta skóra, czerwony miąższ, owalny, okrągły. Po arbuzy o takiej ciemnej skórze, wręcz w czerń wpadającą. Po arbuziaki wyglądające tak, a swoją drogą Orange King, bardzo dobra odmiana. Tu mamy kolejną odmianę. Janosik, ale nie ten nasz w Polsce, który ma ciemnozieloną skórę. Po arbuzy również o takiej skórze. Spójrzcie, takie właśnie jest bogactwo w świecie arbuza. Żółty w pomarańcz wpadający miąższ, skóra marmurkowa, owalne, okrągłe są o takiej skórze, o prawie białym miąższu. Jest bardzo wiele odmian. A to jest pierwszy z tulipanów, który u nas rozkwitł. Niewielki. Nim przejdę do konkretów, do prezentacji takich różnych rzeczy, to zobaczcie. Hiacynty zbierają się do zakwitu. To są kolejne moje wiosenne kwiaty. Również jest wielkie bogactwo w świecie hiacyntów, roślin cebulowych. A tu hiacynty takie niepozorne. A z jakiego powodu? Bo są młodziutkie. Po prostu rozmnożył się hiacynt i pierwsze jego kwitnące dzieci mają takie niepozorne bardzo kwiatuszki. Lecz coś za chwilkę się objawi waszym oczom. Już widać w tle. Tam niedługo wejdziemy. Ale najpierw zobaczcie teren. Ta oto glebogryzarka Wejma Diesel, która jest dość dobrym sprzętem jednakże. Poza tymi manetkami sterującymi, które powinny być wykonane znacznie lepiej z innych, lepszych materiałów, gdyż to się urywa i już było naprawiane jak tam mogliśmy. Daje radę gliniastej glebie. Otóż ta glebogryzarka 1100 BE wjedzie na ten teren. To jest stanowisko numer 1, tak nazwałam. W tej chwili widać rosnące żyto. Za kilka dni lub za tydzień, w sobotę, zostanie tutaj pługiem jednoskibowym przerobione, a potem glebogryzarka. Otóż na ten odcinek to będzie mój 6. sezon arbuzowy i właśnie w tym miejscu, na takim niewielkim kawałku, zaczynałam przygodę z arbuzami. Na tym odcinku planuję zmieścić 60 sadzonek. Prawdopodobnie wyjdzie mi to w realu trochę ciaśniej, ale to wszystko okaże się. Czyli na tym odcinku tu zakręcamy i tu, myślę, od tej skrzyni do foliaczka zostanie posadzonych powiedzmy 45, co nam daje już 100 sadzonek. A ile odmian wysieje? Zaraz wybierzemy. To nie będzie jedyne stanowisko. Epizodycznie tam pod budynkiem dawne stanowisko numer 2.
zacienione, ale już jest jaśniej, gdyż sąsiad podciął te oto świerki. I dochodzi więcej słońca. Są jeszcze 2 stanowiska w innej lokalizacji u mojej mamy. Dosyć duże, więc tam wejdzie też 100 sadzonek. Więcej nie będę sadziła w tym roku. Postaram się zadbać tak, by były jak najbardziej zaopiekowane. Choć sezon może być ciężki, bo już jest susza. I drodzy Państwo, od tej skrzyni do końca eksperymentalnie nie będzie w tym sezonie agrotkaniny. Wiem, że będzie zielsko rosło. Wiem, że nie będę miała czasu, nawet sił pewnie, zwłaszcza jak susza będzie, ale trudno. Chwasty zostaną tylko te rosnące większe, wyrwane. Tu będzie morze kwiatów, kanny, mieczyki, cynie, astry, kleomet i jeszcze inne. Ale arbuzy będą również bardzo gęsto posadzone. Po to, by 1 owoc był na krzaku. Może 2. Zależnie od tego, jak sytuacja się będzie przedstawiała. Więc wracamy stąd. Tak, wspaniałe jest żyto. W zeszłym roku taką kępę, jedną i drugą zostawiliśmy, urosło i koty miały raj, bo się wtarzały, przewalały. U mnie problemem troszkę będzie dopilnowanie sadzonek już młodych, gdyż jedno z kotek uwielbia wchodzić przez otwory i buszować pod agrotkaniną. To jest też szkodnik, ale kochany. Różne niestety przeciwności losu czekają na nasze sadzonki. Nawet na takie wysiewy w skrzyni. Sałata na rozsadę, rzodkiewka bez rozsady. Musi być osłonięte, bo nam kocurki poniszczą. A nie co tu mówić jeszcze o ślimakach, na które ja mam sposób granulki Bros. Tak skuteczne. 2 razy w sezonie sypię, wystarcza. Ale są jeszcze karczowniki, nornice. No nic, zobaczcie. Ostatnio kupiłam, było w filmie, takie grube blandeki wzmacniające z kółeczkami zakończonymi. 11 zł była wyprzedaż. Idealnie nadało się, by wiatę zabudować. I teraz tu właśnie przedstawię Wam moje arbuzy. Z drugiej strony również jest taki boczek zamontowany, a w środku stół do ping-ponga. Taki stary, który służy mi już od kilku lat. Tu wynoszę moje młode rozsady. Osłaniałam je styropianem po bokach, białą agrowłókniną. Teraz będzie zaciszniej, prawda? Bo mamy tu folię nieprzepuszczającą wiatru. Tyle co wiatr pochula sobie pod spodem. No i tu jest nieosłonięte, ale może być. Zobaczcie, do czego będę wysiewała w tym roku. Moje nasiona. Do takich wielodoniczek, mimo że byłam przeciwna wysiewowi w tego typu paletach. Wolałam doniczki, które można wziąć pojedynczo, wynieść, jak wykiełkuje roślina i tyle. Bo musicie wiedzieć, ten kto nie wie, że kiełkowanie jest bardzo nierównomierne. Jak to u roślin bywa. Macie przykład. Ja tak dla oka, ku uciesze, by obserwować wzrost, wysiałam 26 lutego kilka odmian arbuzów. To jest odmiana o prawie białym miąższu. 26 luty było 3 nasiona. Spójrzcie. Ta siewka duża wykiełkowała jakieś 2 tygodnie temu, a kilka dni temu dopiero kolejna. Czy trzecia wykiełkuje? Tego nie wiem. I tak. Takie pojedyncze doniczki zajmują bardzo dużo miejsca.
Natomiast wymyśliłam, że gdy wykiełkuje jedna sadzonka, ale to może od początku. W każdym razie dokończę już to. Gdy wykiełkuje jakaśkolwiek sadzoneczka, sieweczka, to po prostu ja wypcham paluchem od dołu i przesadzę do doniczki. Troszkę zabawy z tym będzie, ale wiecie, one naprawdę, te arbuzy, tak nierówno kiełkują. To zależne jest od odmiany, od warunków, wiadomo. Kiełkować będą w domu. Mam problem, by zmieścić tak wielką ilość doniczek, jak to było w zeszłym roku, 2 lata temu. Co roku więcej. Więc dlatego wymyśliłam te palety. I mam tak, 8 takich palet. Kuwet transportowych. No, ze 12. Pasuje to rozmiarem jak najbardziej. Czy ta wielodoniczka paleta, czy ta o mniejszych komorach. Żeby jak najmniej miejsca mi zajmowało w domu. Mam tu miarkę w postaci smyczy od Infouprawa. Taki kanał jest, prawda? Tam zapraszam, bo też będzie bardzo dużo w tym roku miał prowadzący kanał Tomasz Wodziński. Będzie miał bardzo dużo arbuzów, jak mówił. Ma nowe pole wielkie. Może puścić, że tak powiem, swe marzenia na żywioł. I taką fajną miareczkę sprzedaję też w internecie na Allegro i na stronie infouprawa.pl. Miarka metrowej długości jest to. I teraz mam 8 palet o wymiarach oczek 4,5 cm na 4,5 cm. Głębokość 5 cm. Do takiej jednej palety wejdzie mi 18 odmian. I będzie to tak. Takie 12 cm długości etykiety będą posiadały tylko numer odmiany. Nie będę traciła czasu na pisanie całej nazwy. Wkładamy jedną etykietę, poświęcamy 1, 2, 3 komory na jedną odmianę, po 2 nasiona. I kolejna etykieta. W ten sposób do jednej palety zmieszczę 18 odmian. Razy 8 takich palet daje nam 144 odmiany. A w tej palecie wymiar komór to 4 na 4 cm. Głębokość również 4 cm. I tu również ta sama będzie zasada. 3 komory na jedną odmianę, po 2 nasiona i tak dalej. W ten sposób mam 28 odmian w jednej palecie. Razy 2 to mam 56 odmian. Sumując 56 dodać 144, 200 odmian. O ile tyle wytypuję z nasion, które znajdują się tutaj i tutaj, a to nie są wszystkie. Najważniejsze dla mnie są odmiany w oryginalnych opakowaniach. Na drugim miejscu stoją te zebrane przeze mnie lub zakupione w nieoryginalnych opakowaniach. I za moment wszystkie moje odmiany rozłożę na tym stole do ping-ponga. Powinno miejsca wystarczyć. Wiatr raczej nie powinien zwichrzyć mi tu opakowań. Niektóre są otwarte, mogą nasionka wypaść. Natomiast gdy już zawiążą się owoce, czyli powstanie taka mała, niewielka kuleczka, to posłużą mi do znakowania takie oto, proszę bardzo, etykiety sadownicze. Prezent od jednego z kolegów, którzy również uprawiają arbuzy. Kolega Pawle, pozdrowionka ślę dla Ciebie. I tu proszę do arbuzów, które posiadają coś żółtego, czy to skórę, czy też miąższ. No, do czerwonych, do różowych to będzie już jako jedno. Trudno będzie mi ocenić odcień. No i do białych mam ich niewiele, tych odmian.
każdym razie jest towar. Również do tej pory kupowałam tego typu etykiety sadownicze. Piszę na nim numer odmiany, nazwę i datę, kiedy zawiązał się arbuz. Również miałam takie tabliczki duże. Czekają na umycie z tym detergentem, rozpuszczalnikiem. Bo marker olejowy, musicie wiedzieć, bardzo źle schodzi. Tu akurat jest markerem budowlanym, który się, jak widać, utrzymał. A koszt takiego z napisem budowlany to ponad 5 zł na Allegro. Zaś markery olejowe tego typu należy przed użyciem tak napompować, prawda, i tak dalej, by olej zszedł. Te to już 11 zł i 20. Marker olejowy. No i jest go trudno usunąć. A jako pierwsza osłona, gdy już nasze roślinki wykiełkują, to są tablice lepowe. Na te przeklęte ziemiórki, ale nie tylko, wszechobecnie fruwające. Kolega Marco Polo, który prowadzi kanał swój Marco Polo Uprawa, to jest też arbuziarz taki, że hej, pozdrawiam Cię, Marco. Od niego telety. I prawdopodobnie oboje ruszamy z wysiewem 5 kwietnia. Ja do tej pory siałam, musicie wiedzieć, tak od 21 kwietnia, nawet do początku maja były dosiewy. Arbuzy również wyrosły. Tylko jedna sztuka, dwie, to nawet może dwie nie było na krzaku, ale dały radę. Życzę wszystkim, by ten sezon był bardzo dobrze przebiegający. Po prostu. Nagadałam się, to teraz przystąpmy do prezentacji wszystkich odmian, które mam. Jeszcze jedno. Na bok zostały odłożone opakowania, które nie posiadają już ani jednego nasiona. A w niektórych opakowaniach tylko 5 nasion znajduje się, lub 3, lub 7, 8, 10. Niewielka jest ilość. Spójrzcie jeszcze na to piękne niebo. Białe brzozy, ukojenie dla oczu. A kilka dni temu odwiedził nasze stanowisko 2A łoś. Wlazł za ogrodzenie. Piękne są brzozy. Rozłożyłam część. Zajęło to pół stołu. I tak, niektóre odmiany mają skończoną datę ważności. O rok, o pół roku, kilka miesięcy. Może wykiełkują, może nie. Chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Zaraz dokończę układanie dalej. I to wiadomo, numer 1, lewy górny róg. W kolejności w zasadzie jak zdobywałam, prawie. Tu będą natomiast nowości. Zwróćcie jedną uwagę na to. Powszechnie znana w Polsce odmiana. Ja tu mam od różnych producentów. Charleston Grey. Widzicie jego wygląd. Czy to od takiego producenta, czy od innego. Ale jest jeden, który bardzo się wyróżnia i to mnie tak denerwuje, że coś takiego miało miejsce, gdyż wprowadza ludzi w błąd, tych ludzi, którzy zaczynają przygodę z arbuzami. Proszę, to jest również Charleston Grey. Widzicie jego wygląd? Skóra. Z tyłu opis mówi dobrze. Arbuz o jasno-zielonej marmurkowej skórze. Opis zgadza się. Lecz jak można coś takiego wypuścić było? Po co? Później ktoś będzie kłócił się jeden z drugim, że tak ma wyglądać Charleston Grey. No to jest dla mnie bardzo złą rzeczą, że coś takiego wyszło.
Także uważajcie, drodzy Państwo, bo nieraz jest tak, że arbuzy mają różny wygląd pod daną nazwą. Wiecie co? Tu jest napisane w górnym rogu zdjęcie poglądowe. Jak poglądowe może coś takiego odzwierciedlać? Niechby to była zbliżona odmiana. Czy tak jak pasiak ma, prawda, pasy, to jakiś tam w pasy dać, no. Ale ciemnozielona skóra, a jasny, to już jest dla mnie niezrozumiałe. Przystępuję do dalszej pracy. Jeszcze wrócę do tego napisu zdjęcie poglądowe. Nie każdy ma tak dobry wzrok, by tak drobny druk przeczytać. I w ogóle pomyśli o tym, żeby czytać tak szczegółowo wyrazy na opakowaniu z tyłu. No, wieje wiaterek, ale jest przytulnie. Jeszcze dodam jedno, że wyfruną tu moje rozsady popikowane. Będą otulane agrowłókniną białą, styropianem. Bo wiadomo, te nasiona sprzątnę, schowam. Tą stronę stołu złożę. Będzie jeszcze zaciszniej. Kanny jakieś opatulone będą. Do dzieła mardar. Troszkę się z tym schodzi wszystkim. Ale już dobiegam końca. Stołu wystarczyło na te moje odmiany. Oto przed Państwem wszystkie moje kupione lub takie, które otrzymałam w prezencie, odmiany arbuziaków. Natomiast tu już tego nie rozkładałam. Nie ma zdjęć z ukraińskiego sklepu internetowego Ogorod UA. Można tam kupić na przestrzeni lat. I co? Zaczynamy prezentację. Jeszcze dodam, że nie wiem, ile mam tych odmian. Moja numeracja zakończyła się na numerze 211. Jest to odmiana Emelia i arbuzy, które kupiłam w tym sezonie, w tym roku. Może inaczej, na ten sezon jeszcze nie zostały ponumerowane. To tak szybciutko przelećmy palcem. Policzę. Dobra. Nie po kolei też są takie na przykład bez oryginalnego opakowania, a numer noszą 79, 80, 105, różne takie. I one powinny być wkomponowane pomiędzy te gdzieś. Ale już tak wizualnie dla oka, wiecie. Cieszę się, że mam tyle, że mam z czego wybrać. A przepraszam, przeoczyłam. Numeracja nie kończy się na 211. Bo tu mam nie po kolei, a coś tam było alfabetycznie. Starałam się, choć bez sensu teraz, bo dokupione zostały odmiany, więc już nie będzie mi się alfabet trzymał. Na 230 kończy się numeracja. To po prostu policzę, ile dokupiłam i zsumujemy. 33 odmiany doszły nowe, mimo że więcej prezentowałam odmian arbuzów, ale to było uzupełnienie tego, co już mi się skończyło. Czyli 33 nowe doszły. Dodajmy do 230 numeracji, to mamy 263 odmiany. I tak jak już mówiłam rok temu, że czasem występują arbuzy pod taką lub inną odmianą, a jest to tym samym arbuzem. Więc mogę poprawkę wziąć, może 10 sztuk będzie takich. Przyjmijmy, że 260 odmian posiadam. Nawet 250, jakbym powiedziała, to też świat i ludzie. Jest w czym wybierać. Zastanawiam się, jak robimy. 24 minuty filmu trwa. Może popatrzcie. Po prostu na wygląd arbuzów. Kto zna, prawda, literki rosyjskie, ukraińskie, niech czyta. To jest wszystko, co udało mi się zgromadzić przez te 5 sezonów. 6. jest to sezon mój, ale poszukiwałam tak 5 sezonów. Coraz bardziej intensywnie. Czasem jest położone opakowanie pod spodem, jakieś, tak jak tu, to na przykład odmianę cielnolistnej mam od 3 różnych producentów.
Takie właśnie jest bogactwo w świecie arbuza. Kto by pomyślał, prawda? Kto by pomyślał? Tu mamy miks. Warto mieć jakąś pasję, to powiem Państwu. To jest taka ucieczka od codzienności. Dlaczego weszłam w arbuzy? Ktoś mnie zapytał. Czy jakiś cel miałam? Ano, cel był taki, by jednego z synów, mam ich dwóch, zachęcić do przebywania na dworzu dłuższego. W ogóle, może raczej tak. A ponieważ lubi arbuzy bardzo jeść, czekajcie, przechodzimy, to wybór padł, że może go zainteresuje obserwowanie, jak się rozwijają. No niestety, nie pomogło. Lubi jeść nadal, może nawet przesyt ma. Tu różnie wyglądający klondikę, spójrzcie, nawet taki. No, nieźle sobie producenci poczynają z wizerunkami, prawda? Więc tak, syn owszem lubi jeść i to na tyle. Przyniesie tej matce biednej, coś przeniesie, dźwignie i tyle. No szkoda. Tu mamy Monenstars odmianę i tak, istnieje Monenstars, czyli księżyc i gwiazdy o czerwonym miąższu w kształcie kuli, okrągły oraz owalny, podłużny. Jest jeszcze Monenstars Yellow o żółtym miąższu, podłużny i tu mam odmianę właśnie, którą nazwano oranżowy korol, pomarańczowy król, ale to nic innego jak Monenstars. I miąższ nie jest w takim kolorze. Miąższ jest po prostu coś takiego. O, na tym skończyłam. Na tym. Tu jest miks Alibaba. O, sacharny małyż, cukrowy malczyk, to pewnie jest Sugar Baby po prostu. No, tu w tym przypadku nadałam 2 numeracje. Bardzo dobra odmiana jest ta Tigri Mini oraz z tych, co u nas można kupić. Asashi Moro również. Klondike również, Charleston Grey też. I przechodzimy w tamten róg górny. Odmiana Jubile, która nie chciała wykiełkować, termin ma tam przepyszny. Hersoński, krymski, Barbados, tu rarytas otrzymałam w prezencie. Typ Charleston Greya. A tu natomiast macie odmianę Faerię, niepowielającą cech, bardzo dobrą, o niewielkich owocach. I podobna do tego wyglądu jest takowa odmiana. Zobaczcie. Przechodzimy. Może się to okaże tym samym. Niech ja to zlokalizuję. O, tu było tylko 5 nasion. Złota korona. Złota korona. Oraz taki, który nie ma nazwy. Z Włoch pochodzi. Czyli mam 3, a nawet nie 4, bo jest jeszcze odmiana, poczekajcie, Yellow Wonder z chorwackiego sklepu Croatian Seed Store. I to są 4 odmiany, bardzo do siebie podobne. Wracamy. A tu na przykład tylko 3 nasionka. Laplandia. Żarok, bardzo dobry. Raz był bardzo dobry, raz mniej. To zależy od uprawy, od warunków, od nawożenia pewnie też. Tu mamy bardzo dobry Prima Gold, Prima Orange. A szukając, musicie wiedzieć, odmian na arbuzów, wpisywać trzeba wyraz arbuz w różnych językach. I do tego w tychże językach nasiona. I tak pomału. Tu jest bezpestkowy, Sinerubita, sorry. I pomału traficie po nitce do kłębka. Tu mam bardzo podobny arbuzik. Chociaż nie, to nie to.
Czarny generał to jest nowość, bo już w tej części stołu mamy większość to nowości. Nie większość. Rok temu kupione i w tym. A tu spójrzcie, Ikar. O podłużnym kształcie. A mam jeszcze odmianę Ikar o okrągłym kształcie i takim pysznym smaku, że szok. Również z chorwackiego sklepu. To jest cały świat. Piękne są również opakowania. Afrykaniec, Pamiat Hołodowa, Erofej, Nastik, typ Charleston Greya skóra, tak mówią. I lecimy tam. Tu jakiś z rynku azjatyckiego. A to natomiast w tych beżowych opakowaniach z litewskiego sklepu Seemne, przepraszam, arbuzu Seklos. Tu nawet macie Państwo napisane na dole z lewej strony. Tam jest bardzo duży wybór. Nasionka po 5 lub po 10 pakowane. Cena adekwatna do ilości nasion. Wszystkie filmy macie przedstawione, których zakupowałam nasionka. Więc korzystajcie z okazji i nawet teraz kupcie na przyszły sezon, jak macie chęć. Niech leżą i czekają. No i wybór jest trudny, ale większość już znam. Wiem, co wysieję. Oby tylko kiełkowały. No i tu moje kolejne zdobycze. Och, jaki rarytas. Och, rynek amerykański, ale sprzedawca z Wielkiej Brytanii. Tu być może run. Pod taką nazwą kiedyś nasiona kupiłam i nie mogę dalej trafić na nie. No i tu już mamy w nieoryginalnym opakowaniu. Więc tyle co. Róbcie proszę pauzę. By przeczytać nazwę. Bardzo dużo z tych. Tu mamy Alibabę od jednego sprzedawcy, Engraine Toy, sprzedawca z Francji. A tutaj gdzieś jest właśnie De Aflora. No i bingo, udało się. Bingo o dyskusyjnym wyglądzie owoców. Jedni mówią, że tak powinien wyglądać, drudzy, że inaczej. Więc zapraszam na stronę Ogorod UA i tam zobaczcie, jak właściwie wygląda. I swego czasu w kraju też się pokazywały różne wizerunki. Ale powiedzmy, że pi razy drzwi, coś jak to. Tak mniej więcej powinien wyglądać. W żadnym wypadku nie tak. Oj, wybito mnie tu z rytmu. Tu mamy rarytas Texas Golden. No, niebywałe są to wszystko. Tutaj od sprzedawcy z Serbii. No i niestety, ale tylko dobrze, chociaż, że po tyle mam jako prezent, który otrzymałam. Dziękuję i pozdrawiam Cię, kolego Mag. Tak, takie odmiany. Blakey, Avalon, Zora, Monroe, Tichas, Grizzly, no wspaniały, Asterix, Pluto, Producer, tak, Select, tych nie wysiewałam w zeszłym roku. Yumi od Klausa, od Innowy USA, Charyzma, Ski, proszę, to są moje cuda. I teraz będę dokonywała wyboru. Film już 34 minuty trwa. Robi się, zobaczcie, pokazywałam przed chwilką brzozę. A spójrzcie, jak się już ściemnia. Trochę trwało to rozkładanie. Prawda?
Dokonujemy zatem wyboru do tego oto pudełka. I powiem tak, nie czas teraz na opowieści, dlaczego, które wybieram, bo film jest długi. Po prostu dla urody i dla smaku i dlatego, że z rynku na przykład skąd nie mogłam zdobyć. Dlatego. Więc na pewno wszystkie te jak lecą. I tak na szybko, jak już wybiorę, to rozłożę, pokażę. To ja teraz działam. O, tu jest Golden Midget, odmiana, która ma żółte pędy, żółte liście, owoce niewielkie, żółte, złoty taki arbuziak. Otome, bardzo słodki. I tak, White Tiger i Lelenau Sweet Glow. Muszę przetestować, czy będą miały wygląd tak wspaniały, jak trafił mi się w tym roku. Crimson White. No, Crimson White wspaniały jest. Również Winter King of Quen. Może długo leżakować. Takie 2 miesiące. No. Oby tu był Tom Watson tym, czym być powinien. Georgia Rattlesnake już jest, to wiem. Przetestowałam. Gele Banan, wspaniały. Ten żółty. Ten, no przecież, że Złota Korona. Monen Stars. Bo tu mamy mleczny płód oraz Zwiezda. Czyli tu mamy Monen Stars, ale podłużny. A tu okrągły, o czerwonym miąższu. I przechodzimy do tej części. Na pewno Zodiak, Warda. Absolutnie koniecznie. Wczesna Samantha, Kratos, Lusitana, Mrysili. To na pewno. Zresztą już widzicie, co wybieram nawet. Tutaj jest, oj, są Sweet Danubiana, przepyszna, słodziusieńka. Wczesny promień księżyca, miodowy. No jest tego tutaj Beduin, no rewelka. Tutaj jeszcze do zastanowienia. I idziemy tu. Poczekajcie. Na pewno z tych możliwe, że wszystko. Podliczę, ile, prawda, tam się uzbiera. Tigrimini na pewno. PIS również tutaj z ukraińskiego, z rumuńskiego sklepu, który Seminte Plante nazywa się. W tym sklepie mają bardzo dużo podkładek do szczepień arbuzów. No Charleston Grey to w ogóle, więc zgarniam całość, żeby się już nie plątało. Klondike absolutnie też koniecznie musi być. No i uralski skorospiel wspaniały. Ice cream wspaniały. Tu zobaczymy. Isfahan absolutnie koniecznie. Shiraz też. Śnieżok też. No i tak, jantarny, czyli bursztyn. Skończyły mi się tu nasionka, dokupiłam w takim opakowaniu. Ze sklepu my.dobro. Podmoskiewny Charleston. No to jest bajeczka. Sugar Eloy również się skończyły. Dokupiłam. Tu mamy Sugar Eloy, ale mamy tu przez jedno L Eloy, a tu Sugar Eloy. W smaku różnią się. Ten jest rewelka. Zabieramy. Tak, to miało być. Ta torpeda też. Miodowy gigant koniecznie. Pomarańczowy król. Cielnolistny. To wszystko koniecznie. Beczka
A i szansę miałam dać czapce imperatora, szapka imperatora, bo był to bardzo niedobry arbuz. Wszystkie owoce, a plenny? Ojej, z 6 na krzaku, bardzo dużo. Każdy jeden był niedobry. Krzak jeden. Zobaczymy, co on pokaże w tym sezonie. Desert King na pewno z tego. Lemon Drop na pewno. I tu, ponieważ zupełnie inaczej wygląda, tak, aha, Ciernogorys, Golokrystański. To na pewno. I teraz, co tu wybrać? Co tu wybrać? Krimlong, Rebelka. Oraz tam Wołżanin. No, Wołżanina niestety raz udało mi się tylko mieć. Tak dobry arbuz, Rzeszok. Rafinat też. Musi być beczka miodu też. No, Orange King koniecznie. Romeria też. A tam daleko rubinowe serce. O! No, chodź tu. I dobrze, podliczymy, co ja wybrałam, ile. To tak, wiecie, na pierwszy rzut. Fermera też, koniecznie. Na pierwszy rzut, to co wiem, to biorę. A jeszcze mam w nieoryginalnym opakowaniu z mojego zbioru to i owo. I stąd też coś wybiorę na pewno. No tu z rynku indyjskiego, azjatyckiego na pewno to od Noki Seeds, Duahau Ruod Bank, czyli o arbuzie pasiastym, żółtym miąższu, a tu o czerwonym miąższu Duahau, to podłużny w pasy. To na 100%. Byłabym o bingo zapomniała. No jakże tak można. Alibaba z tego źródła też musi być. No i co? Carolina Cross. O, tu jest. Mam nadzieję, że wykiełkują w tym roku jeszcze od osoby, która zdobyła rekord na największego arbuza w Polsce. Pan Andrzej Felcyn ustanowił ten rekord. Proszę, datę. W 2023 roku dyplomy. Arbuz ile ważył? Tu macie Państwo. 118 kg. W Kratkowicach było to wydarzenie. Rekord polski. No tu na pewno ten Art Comps Ancient. Podobno zostały sprzed tysiąca lat. Odnalezione w glinianym dzbanie nasiona stare. Arbuz ciemnozielony o bardzo dziwnych kształtach przybierających. To w kształcie butli wygiętej. Ciemnozielona skóra w każdym razie. Rozłożę tu to, co wybrałam, policzę. Zimno się robi. Nie spodziewałam się, że tak długi wyjdzie ten film. Bardzo Państwu dziękuję bardzo za towarzyszenie mi przez te lata, miesiące, tak ogólnie w tej mojej przygodzie arbuzowej. Może właśnie ktoś załapie bakcyla na jakąkolwiek pasję, ale dlaczego by nie na arbuziaki mega pyszne. I pamiętajcie jedno, że trzeba kwiaty sadzić. Jest dużo przyjemniej. To nie tylko kubki smakowe i wizualnie wyglądający arbuz tak zupełnie inaczej niż te, które znamy. Wiecie, że ludzie nawet nie wiedzą, jak zerwać arbuza. No więc to tak poszerzyć trzeba horyzonty. Proszę, mówcie o tym moim kanale. I tak dalej. No. Wszystkiego dobrego życzę w sezonie. Tu widzicie to, co wybrałam do tej pory. Zaraz policzę, ile jest tu odmian. Tu jest 31 odmian, a tu 36 w tych oryginalnych opakowaniach, czyli razem 67 odmian i do tego dodajmy jeszcze to 30, czyli mamy 107 odmian.
I jak już mówiłam, na pewno coś jeszcze będzie z mojego zbioru, ale to wymaga spokoju, czasu. Chciałabym mieć po 2 sadzonki, więc jeżeli tu mam 107, to by było 214 sadzonek, a na to sobie pozwolić nie mogę raczej. No to na tyle. Wszystkiego dobrego. Jeszcze raz życzę. Jak macie Państwo jakieś wyprzedaże, choć nie jest na to pora, to kupujcie, gromadźcie akcesoria, tak jak ja na przykład tę blantekę za 11 zł. A ta wiata nasza bardzo dobrą rolę spełnia. Przydała się. Dobrze, to pozdrawiam i najlepszego. Może to nie jest film taki, jakiego oczekiwaliście, ale ciężko jest. Tyle człowiek chciałby zebrać w jednej pigułce i tak dalej. Zapraszam na film, który rok temu, zdaje się, stworzyłam, jak ja uprawiam arbuzy. To jest zmienne, ale jest to w wielkim grubszu. Chciałam powiedzieć z wielkiego grubsza nakreślone. Takie mam warunki, tak u mnie wychodzi. Nie zawsze mam czas, by zadbać o te arbuzy. Boi się brak. No wiecie, samo życie. Zdrówka i do widzenia. Zapraszam do subskrybowania, kto jeszcze nie subskrybuje mego kanału. I koniecznie obejrzyjcie film o dereniach, który dzisiaj również wrzuciłam. A tu jeszcze zobaczcie, tak chciałam oko pocieszyć rosnącymi melonami. Tak tylko do tego wysiałam. Jak ma się nieodpowiednie warunki, to widzicie, co się dzieje. Ale jak wspomniałam, to było na próbę. Zazwyczaj wysiewam w drugiej połowie kwietnia, a ponieważ długo nieraz kiełkują, nawet zdarzyło mi się 2 miesiące, 60 dni, to było w krążkach torfowych. Tak, 60 dni delikwent kiełkował. Nieraz i miesiąc trzeba czekać. To są melony, widzicie. Więc nie warto absolutnie. I jeszcze ten, który wykiełkował ze 2 tygodnie temu, a nie myśli rosnąć. Taki jest w temperaturze 16 stopni, 18. Bo jak dam do pokojowej, no to będzie taki długi jak ten obok. Ale mimo, że w 16-18, to ten również wykiełkował. O tu badziewko, zobaczcie. Szału, nie? Szału nie ma. Dobra, do widzenia.